Dzisiaj trochę inny odcinek, bo pokażę Wam, co parę lat temu wyskrobałem w warsztaciku. Wyskrobałem sobie takie coś, taka rurka i tutaj mieści się ruszt. To jest ruszt na ognisko, na nasze wypady. Rozkładam to i na tym mogę coś ugotować, na tym mogę kiełbaski zrobić, na tym mogę i steka usmażyć. Parę godzin zabawy, parę godzin pracy, trochę zabawy z wiertarką i takie coś możecie sobie zrobić. Interesuje Was to? No to zapraszam, zaraz rozłożymy, pokażę Wam, z czego to się składa i jak to zrobić. Zapraszam na filmik. Shut up and sit down. Rurka po złożeniu ma dokładnie 36,5 cm i średnica to ma jakieś 3 cm. Z tej strony jest odkręcane. Tak. I w środku motylki. Tu jest taki. To są wszystkie po kolei elementy tego. I tak. Dwie rurki aluminiowe. Jedna wchodzi w drugą, tak? I to są dwa boczne elementy, tak? Kupione za parę groszy w jakimś markecie budowlanym. Jedyne, co rzeczywiście nie robiłem sam, to kolega z aluminium wytoczył mi taki kruciec i nagwintował rurkę, żeby to tutaj ładnie chodziło pasownie. Wytoczył mi też ten kruciec i ja sobie go później przykleiłem tam klejem. On się dosyć dobrze trzyma. Też można, początkowo miało tutaj być po prostu gumowa zatyczka z jednej i z drugiej strony na czas transportu. Bo wiadomo, że i tak jak rozłożycie to wszystko, to te zatyczki nie są potrzebne. Natomiast na czas transportu, żeby to nie wyleciało, jakąś gumową zatyczkę tutaj można założyć. I teraz to jest to. Są 4 motylki. Zaraz Wam pokażę do czego. 4 pręty gwintowane. I te pręty gwintowane to są tak naprawdę nóżki. 2 skoble od szprych. Zwykłe rowerowe szprychy i tu są takie elementy do regulowania tych szprych, tak? Do tego szprychy w ilości dowolnej, tyle ile chcecie zrobić tych szczebelków. Przy czym jakby wszystkie są u mnie z jednej strony mają ten gwint, z drugiej strony są przycięte, one są równo, natomiast dwie szprychy mają tutaj nadal ten element. I teraz tak, u mnie te szprychy mają, już dokładnie sprawdzimy, 30 cm 4 mm cała szprycha, a te po docięciu mają 28,8. Do tego nogi mają po 25 cm. I teraz sama rurka po zewnętrznej to jest 2,5, natomiast ta mniejsza to jest 2 cm. Czyli 2 cm. I teraz już Wam pokazuję. Trochę jest zabawy ze złożeniem tego. Tu niestety... Aha, i teraz tak, otwory wierciłem i w jednej, i w drugiej. Tutaj jest
co 1,5 cm. Tak, czyli 1,5 cm na to, żeby jedno od drugiego oddzielić. I teraz tak, te nieobcięte wchodzą w pierwszy i w ostatni. Tak. Pierwszy i ostatni jest na wylot, natomiast wszystkie pozostałe już nie są na wylot. Tak, to nie ten. Dobra, no to tak, składamy. Dobra. I tutaj mamy po kolei, wkładam do tego, do mniejszego. No, niestety po przyjeździe na biwak trzeba poświęcić te 20 minut, powiedzmy, na złożenie tego. Natomiast później parę dni po prostu odstawiam go gdzieś z boku i tam sobie na mnie czeka. Na koniec to złożenie jest szybsze. Tutaj nie ma co, no, jest problem, trzeba sobie, nie chciałem, te dziurki tutaj są dosyć, no one są małe, ja nie chciałem, żeby to jakoś bardzo latało, w związku z czym no rzeczywiście ciężko jest utrafić i zwłaszcza, że one są wszystkie tej samej długości. Już Wam pokażę, jaki patent mam na to, żeby to zrobić. Już praktycznie kończymy, zostało mi 4. Te ostatnie wyciągam, natomiast zaczynam wkładać pod kątem po trochę i tutaj no, trzeba uważać, żeby to nie... O. Pod kątem każdy kolejny wchodzi. Przedostatni. Dobra. I teraz te dłuższe przechodzą na wylot. Pierwszy i ostatni. I tymi elementami właśnie od szprych dokręcamy grill. Z jednej, z drugiej strony. Dokręcamy ruszt. Proszę bardzo. One się o tyle, większość tych szprych tutaj opiera się o rurkę, tak? W związku z czym to jest naprawdę bardzo stabilne. Nie ma problemu. I co? I tutaj są właśnie te... Można sobie to regulować, natomiast ja sobie do tego mam śruby motylkowe, żeby zaczepić, zakręcić. Proszę bardzo, jedna, druga nóżka. Nóżki można, jeżeli chcecie regulować sobie wysokość, nóżki można wbić do ziemi i w ten sposób regulować sobie wysokość nad ogniem. 4 nóżki i w zasadzie mamy gotowy ruszt. Proszę bardzo. Jest ruszt i teraz tak, szerokość rusztu 24,5 cm sama pomiędzy rurkami, tutaj jest 29 cm i wysokość
23 cm od stołu do rurek. Tak? To, żeby się nie zgubiło, można wrzucić taki ruszt. Sprytny. Ja to nie mój pomysł, gdzieś to podejrzałem w internecie, postanowiłem to zrobić. Od Was zależy. Szprychy można kupić dłuższe, natomiast wtedy wiadomo, żeby to się Wam zmieściło, to musi być dłuższa też rurka, tak, automatycznie. W związku z czym, tylko znowu tak, dochodzi rurka, więc jeszcze dojdą Wam dodatkowe szprychy prawdopodobnie. Możecie zrobić rzadziej, tak? Co powiedzmy tam nie 1,5 cm, 1,8, 1,9. To już musicie wymierzyć. Przy tych wymiarach u mnie to się spisuje, ponieważ w tej małej rurce wszystkie te szprychy łącznie z tymi nóżkami się mieszczą. Tak? I to jest właśnie ten element, że to jest wszystko w jednym tym, jest pomierzone długość tych rurek, ilość też tego, to się wszystko w środku mieści. Jak zobaczycie, złożenie tego, no to już naprawdę jest chwila, moment. Umycie tego też nie stanowi jakiegoś większego problemu. Ja przychodzę, bo tak, ta rurka, która jest na zewnątrz, ona się aż tak nie brudzi, tak? No ta jest tutaj trochę przysmalona, natomiast te elementy wszystkie, to jest wszystko chromowane. Nie ma problemu, przyjeżdżam do domu, wrzucam do zmywarki, chwila, moment i to jest czyste, umyte, nie ma najmniejszego problemu. I proszę bardzo, nóżka. Tutaj te elementy, te szprychy graniczne, nazwijmy to, odkręcam. Wystarczy rozłożyć i to wszystko wypada. I zaczynamy składać szprychy. One kosztują grosze. Ja to kupiłem, wszedłem do sklepu rowerowego, kupiłem parę szprych. Można sobie kupić jakieś czarne, bo też są. Żeby to nie przelatywało, to sobie odkręcę. Rurka już do środka. Proszę bardzo, szprychy, elegancko. Teraz te druciki. Tak. Było to i teraz musi wejść. No. Te chyba były odwrotnie. Tak. Tak. To teraz szprychy. Już nie pamiętam. Rok temu używałem. Teraz szprychy. I znowu, właśnie. I teraz druty. Tutaj. Te małe elementy spokojnie wchodzą od góry. To się wszystko tutaj ładnie mieści. Przynajmniej się mieściło. Nawet jak nie chcę wejść do końca, to wystarczy, żeby dosłownie złapał 2-3 zwoje. Jest. Gotowy. Tak to wygląda. Zwykła aluminiowa rurka. Tutaj jakieś korki, coś nałożyć, czy jakąś termokurczkę. Coś tutaj, no termokurczka niekoniecznie, bo to przy jakimś na ogniu się niestety spali, ale coś tutaj można takiego na chwilę, co będzie ściągane, gumowe, plastikowe, jakieś kapsle. Wiertarka, równo sobie ponawiercać, do tego poobcinać odpowiednio pręty gwintowane i poobcinać szprychy stosunkowo, to trzeba równo poobcinać, żeby one były równe, żeby się to nie gięło. I tyle. Chwila, moment i macie całkiem sprytny ruszt na spływy. Do plecaka się mieści, na jakieś wypady w góry
w rowerze też do ramy przyczepić. Zastosowań tego jest wiele. Dziękuję Wam za dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, kliknijcie subskrypcję, a tutaj macie link do filmu, w którym testuję kuchenkę BioLite Camp Stove. Natomiast tutaj Meva Spider Pro w porównaniu z chińską kuchenką. Zapraszam.